No cześć, witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek będzie kolejnym z serii Moja makieta, aczkolwiek będzie troszeczkę nawiązywał do tematyki rozbudowy makiety, bo jest częściowo z nim powiązany. A cóż są to za zmiany, już pokażę. Spróbuję to zrobić płynnie. Na makiecie u mnie pojawiło się tło. Przedsięwzięcie było nie lada wyzwaniem. Wymagała ode mnie trochę więcej pracy niż przy innych częściach, ponieważ makieta nie była tworzona z myślą o tym, że będę instalował tło, więc zadanie było karkołomne, ale się udało i już pokazuję, jak to wygląda. Tutaj mamy początek. W tym rejonie przemysłowym, gdy będą kadry w tej części makiety, tak to mniej więcej będzie wyglądało, tylko troszkę niżej. No i tutaj jakieś tam niebo, przejście, pola, stacja. Tutaj kolejna część. Zjazd i wjazd do tunelu. Dlaczego mówię, że to się łączy z częścią rozbudowy makiety? Ano dlatego, że tutaj właśnie jest jeszcze tło niedokończone. Będę to dopiero montował. Tutaj zastosowałem sobie taką deseczkę, żeby złapać tutaj właśnie pion. Fajnie, o. I tu dalej w tą stronę polecimy sobie z kolejną częścią, a kolejna część będzie ta, dlatego że to jest też rejon przemysłowy, ten nowo rozbudowywany, więc tutaj zastosujemy ten rodzaj tła. A następnie po wykończeniu tła dopiero zajmę się wykańczaniem tej części nowo rozbudowywanej, czyli szutrowaniem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak długo zwlekałem właśnie z kolejnymi częściami rozbudowy, bo chciałem najpierw dokończyć tło i dopiero pod to tło aranżować pozostałą część makiety, wystrój i tak dalej, i tak dalej. Muszę to fajnie skomponować właśnie tutaj jeszcze z tym tunelem i powinno fajnie to wyglądać. Co jeszcze? Tło zostało wykonane przez profesjonalnego grafika, więc jest to fajnie wykonane, naprawdę dobrze. Spędziliśmy sporo czasu, żeby fajnie dopasować te wszystkie widoczki, żeby te przejścia były idealne. Samo tło ma wymiar dookoła, to jest około 14 metrów, a wysokie jest na 35 cm. Tak sobie założyłem. Jest to moim zdaniem wystarczające, tym bardziej, że właśnie przeszkodą w zamontowaniu wyższego tła była właśnie ta część tutaj tej belki. Tu mam właśnie od poziomu stołu mam właśnie mniej więcej 35 cm i trochę śmiesznie by wyglądało, jakby to było tak dużo wyższe to tło, także zrobiłem to bardziej jednolicie. Tło również ma za zadanie, oprócz tego, że zwiększa wizualnie, optycznie powierzchnię makiety, wypełnia tło, samo tło makiety, maskuje mi te filary. Nie wiem, czy pamiętacie, tam jest filar w tym miejscu. Ja to zrobiłem tak na okrągło, bo to tło się wygina. Zaraz pokażę, z czego to jest wykonane. Tutaj ten filar paskudny też został częściowo zastawiony. Tło się fajnie wygięło. Nie potrzeba było robić żadnych cięć. Tutaj także był ten paskudny filar. Zobaczcie, tam nic nie ma, tam były choinki, powyjmowałem część choinek, które posadzę w inne miejsce. I tutaj jest fajnie tak właśnie zrobione na okrągło, więc nie widać tego odcięcia, że tu jest jakiś róg. Płynnie to fajnie wszystko przechodzi. Samo tło jest przyklejone na klej. Ten klej ciepły, taki na gorąco, co się go roztapia, tak kropeczkami jest porobiony w niektórych miejscach, także widzicie, że ono tutaj nie zawsze dochodzi. Samo tło się opiera o stół, więc nie ma potrzeby, żeby to montować jakoś mocniej, solidniej. Jest przyłapane po prostu w newralgicznych miejscach, żeby się po prostu tylko
nie przewróciło. Samo tło zrobione jest na takim, jak to mój kolega określa, hipsie. To się nazywa hips. Gdzieś tu miałem taki fragment tego hipsa. No nieważne, pokażę na tym. O, to jest taki giętki jakby plastik. Taka płyta giętka. Na to nadrukowana jest folia. Oczywiście ze zdjęciami w odpowiedniej skali. Jest troszeczkę zawinięta, żeby lepiej trzymało na krawędziach, żeby krawędzie nie były białe. I przede wszystkim jest giętkie. Zobaczcie, jak ja to mogę sobie zgiąć. Widzicie? Mogę sobie to zginać, wyginać w różne strony. W tą. Nic się z tym nie dzieje. To tło jest całkowicie wodoodporne, bo jest zalaminowane, więc nic się z tym nie dzieje. Mogę to pomalować, zmazać. Wszystko będzie w porządku, nic się z tym nie będzie działo. Hips ma mniej więcej 0,7 mm grubości. Folia naklejona około 0,2, więc całość ma w granicach, no tutaj na rogach jest, na zagięciach, tutaj na zagięciach jest troszeczkę więcej, około 1,5 mm grubość. Ale jest to takie właśnie fajne, sztywne. Jak to postawię, też się nic z tym nie dzieje. No i w pewnym poście kiedyś czytaliście, że makietę w ogóle przemalowywałem na niebieski kolor. Nie jest już pomarańczowy, więc samo to tło nie odcina się tak bardzo od ściany. Jak było pomarańczowe, no to zobaczcie, było tak. I jak to tło tutaj przymocuję, to by się to tak nieciekawie komponowało z tym pomarańczowym kolorem, a tak na niebieskim wygląda zupełnie przyzwoicie. Stąd właśnie też decyzja o przemalowaniu całego pomieszczenia. Jeszcze króciutko na temat samego montażu. Jak sobie radzę z tym montażem? Może wspomnę. Więc tak, tutaj w tym wypadku sprawa jest prosta, ponieważ tło będzie się opierało się o stół, więc od razu wyznacza mi to bez problemu poziom i jest ok. Jeżeli chodzi tutaj o część tunelową, pokażę szybciutko. Tutaj już będzie troszeczkę zabawy, bo jak zauważycie, nie chce mi tutaj to tło wejść tam do końca, prawda? Cóż będę musiał zrobić? Tą część, ono widzicie, chowa się troszeczkę, ale nie do końca, więc będę musiał sobie tak wymierzyć, żeby na przykład tą część tła mniej więcej tyle gdzieś tam odciąć i wsunąć tak, żeby tutaj ta część nieba była widoczna. Będzie to zrobione w ten sam sposób, jak robiłem. Tutaj już pokazuję. Zobaczcie, tu jest to samo. Tu jest to tło. Ono jest tu wycięte tam od stołu, od dołu tam jest wycięte. I tak naprawdę jest tutaj włożony tylko taki cieniutki pasek, żeby, że tak powiem, tutaj była ta kontynuacja, żeby to się tak brzydko nie urywało. I tak to wygląda. W pozostałej części tutaj tło jest wpuszczone. Wpuszczone jest tło za podjazd. Tam jest to samo. Tutaj też jest tak wpuszczone z 2 cm, więc tam już jest taki punkt oparcia. Od góry tylko przyłapane klejem. Tutaj tak samo jest wpuszczone. Więc tak wygląda sposób montażu. No i właśnie problem był w tym, że nie zawsze taką szczelinę między ścianą a makietą miałem. Troszeczkę się musiałem namęczyć, żeby taką szczelinkę sobie uformować, żeby to tło fajnie tak opadło i zaklinowało się. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o montaż samego tła. Przy czym montowałem to sam, więc najtrudniej było mi zamontować tło właśnie w tej części ze względu, że no, jest to duża odległość od miejsca, w którym stoję i ciężko tam sięgnąć rękami. Nie ma się za bardzo jak na makiecie oprzeć,
A jak widzicie, to fajnie wszystko jest spasowane na milimetry, więc tutaj z kolei jest poddasze, ja jestem wysoki, ciężko mi się tam po prostu było zmieścić, więc tam się najbardziej namęczyłem. Tutaj ta część prosta, no to była prosta. No i tutaj też w zasadzie sprawa była banalna. Wystarczyło tylko dobrać odpowiedni łuk za drzewkami i jest po temacie. Oczywiście nie obyło się bez szkód podczas malowania i podczas samego montażu tła. Straciłem parę słupów, parę ludzików, kilka drzewek, ale to, tak jak mówię, to wszystko jest do odbudowania, a przynajmniej teraz jest czysto, makieta już jest odkurzona i tak to się prezentuje. No niektóre kadry naprawdę fajnie wychodzą, fajnie się to spasowało. Nie widać różnicy. Tam jak widzicie w rogu jeszcze kilka choinek mi brakuje, a tak jak mówię, to będę dopiero uzupełniał na spokojnie z nową serią drzewek, które będę wykonywał, nowe drzewka, nowe krzaczki. Też niektóre rzeczy muszę popodmieniać, poprzestawiać, zrobić parę modyfikacji w samych domkach, podświetlenia i tak dalej. Także troszkę jeszcze pracy jest. No i czeka mnie oczywiście jeszcze dokończenie tej części nowo rozbudowywanej. Także myślę, że makieta na pewno zyskała na jakości. Optycznie także się powiększyła. Myślę, że kręcone sceny będą dużo ciekawsze, głębsze. Będzie więcej głębi. Fajniej się to będzie oglądało. Nie będzie już tych pomarańczowych ścian. I sam odbiór ogólny makiety. Zobaczcie, jak sobie stanę z daleka. Jest już zupełnie inaczej. Zwłaszcza jeśli chodzi też o ten kolor niebieski. Tak prezentują się zmiany na makiecie. Zdaję sobie sprawę, że czasami mogą się w międzyczasie jeszcze pojawić stare archiwalne filmy, gdzie było kręcone jak nie było tła, ale będzie już tego coraz mniej, więc nie pozostaje mi życzyć Wam nic innego jak miłego oglądania. Trzymajcie się, cześć.